Cześć, witam Was serdecznie na kanale u Białego. Dzisiaj zdemontowałem już praktycznie rozrusznik BMW E60, E61 właściwie. 2 litry diesel, 2006 rok, to jest ten lepszy jeszcze diesel, nie ten późniejszy, bo później były te, co tam się jebutały wtryski, jakieś czujniki ciśnienia dawały paliwo na układ instalacji elektrycznej, psuły tam wszystkie sterowniki, to nie te jebliwe, tylko ten jeszcze taki w miarę przyzwoity 2-litrowy dieselek, 2006 rok. I pokażę Wam mniej więcej jak to ja wyjęłem. Może to coś ułatwi Wam. Już przerzucam na drugą kamerkę i pokażę, o co w tym chodzi. Mamy tu ogólnie trochę powojowisko. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Włączę lampkę, pokażę Wam od czego zaczynamy. Zaczynamy od zdjęcia tych tutaj filtrów kabinowych. Te filtry kabinowe zdejmuje się takie, odkręca się takie przesuwki. Na 13 kluczyk przekręca się o 90 stopni. Tutaj oczywiście wiadomo, kabinowy, żeby wyjąć, to się rozpina tą zawleczkę. Odkręcamy Torxa, wyjmujemy filtr i pod filtrem mamy następne właśnie takie przesuwki. Nie szarpiemy, nie wyrywamy tego na siłę, żeby nie połamać. I generalnie tu na środku mamy, oczywiście wyjmujemy uszczelkę i na środku mamy taką przesuwkę, która łączy te plastiki. No w BMW, żeby wyjąć cokolwiek zrobić, zdemontować, to jest właśnie ta przesuwka. Tutaj jest taka zapadka, którą odginamy i wyciągamy w stronę kierowcy ten łącznik. No i oczywiście uszczelka, no tonę plastików BMW zawsze trzeba zdjąć, żeby coś zrobić. No i odkręcamy tą wypórkę i osłony silnika jedną, drugą na ampulowe śruby. Tak to wygląda, już pokazuję to. Wypórka jest tutaj na środku na 13 śruby i pod obu stronach na Torxa. Tutaj uważajcie, bo często gwinty się wywalają. Z tamtej strony nie ma już gwintu, to go naprawię pewnie przy końcu pracy. No i osłony na ampulowe śruby. Z reguły jak są oryginalne, są wszystkie ampulowe. W takiej mniej więcej kolejności to robimy, żeby tu się dokopać do tego. No i co ja zrobiłem dalej? Generalnie tu jest ciężki bardzo dostęp do tych śrub plusowych i tego sterowania do rozrusznika o tam. Więc postanowiłem sobie tu trochę pomóc, a przy okazji pomyślałem, że oczyszczę. Czyli odkręciłem przewód plusowy od alternatora, odkręciłem ten cały tutaj, kurczę, nie wiem czy to będzie widać. Wezmę lampkę. Sterownik świec żarowych. Ten sterownik świec żarowych tu jest przykręcony na dwie nakrętki na 10 kluczyk. I tak myślałem, że jak to odkręcę. I tu poluzowałem sobie bagnet. Tu jest też na 10 kluczyk. Z bagnetu wypięłem sobie taki wężyk. No i oczywiście te wężyki gdzieś tam, gdzie mocowania, żeby to obluzować, to gdzieś tam powypinałem. No i oczywiście tutaj pompka akurat jest jeszcze wodna, elektryczna. To ją taka spinka jest. No ją wypięłem, odsunąłem, żeby tu mieć gdzieś tu ręce włożyć, bo no mówię, jest ciasno. No i niestety w zasadzie bym to odkręcił. No oczywiście to jest wersja dla ludzi, którzy mają w miarę drobne ręce. Ale nastąpił taki nieoczekiwany kłopot, że tu na górze idzie taki wąż. I ja jeszcze nie zacząłem za bardzo dużo tutaj robić i zobaczcie, łamał się, zaczął się lać płyn. To wszystko się zażygało, to widać, że ten wąż już jest, on już się po prostu kończył, ten plastik, to struchlałe jest. Z reguły te plastiki w BMW, one zmieniają z czarnego, wchodzą w taki bordowy jakby kolor. Takiego jakby wypalenia odcień. One teraz mokre są, więc nie oddają tego odcienia. Ale z reguły jak już te plastiki, te krótce w BMW są wyrąbane, takie już stare, to one takiego koloru, w taki brązowy kolor wchodzą. To już oznacza, że jak wchodzi w taki brązowy kolor, no to w każdej chwili ten wąż może pęknąć, znaczy ten plastik. Każdy łącznik, czy kolanko, czy łączenie jakieś, to mówię, przebarwia się. Jeżeli jest czarny, to jest ładny. Jeżeli taki wchodzi w taki brązowy, to już jest struchlały i tak jak tu nawet widać, że to trzymało się na końcówce. W zasadzie ja nie wiem, czy ja to lekko nawet dotknąłem i to po prostu wszystko wybuchło. Także nie zamierzałem spuszczać płynu, robić bałaganu, a samo się zrobiło. Także
zmieniłem strategię. Wyjęłem ten wąż. Oczywiście bardzo trzeba uważać przy demontażu, żeby nie wyrwać dalej następnych krójców, więc co robimy? Bierzemy naszego przyjaciela WD-40, spryskujemy te krójce, które chcemy odpiąć wcześniej, po parę razy psikamy i próbujemy nimi ruszać kulistymi ruchami lewo, prawo, góra, dół i do siebie, tak żeby nie powyrywać. Jeżeli nie idzie, znowu psiukamy i ponawiamy tą operację cierpliwie, nie na siłę, bo można po prostu wyłamać więcej tych krójców. To jest niestety w BMW standard. A tu prawdopodobnie w tym aucie, bo ono jest w jednych rękach już chyba z 14-15 lat, to z tego co wiem, to raczej chyba żadne węże nie były tu ruszane raczej. Tutaj generalnie auto jest zadbane, nie grzebane, żadnych wymian silników, także widać, że jak wyjmowałem, to ten wąż prawdopodobnie nie był nigdy wyjmowany, tak ciężko wychodził. No i co generalnie, jak już i tak miałem płyn zwalony, już tu nic nie wymyślę innego, więc rozpiąłem sobie ten wąż, który idzie tutaj z tyłu od nagrzewnicy tam. I rozpiąłem sobie ten wężyk, ułatwiając sobie dostęp tutaj do tej jednej śruby plusowej i drugiej śruby tej sterującej na 10 kluczyk. To ułatwiłem sobie dostęp. No i kolejne śruby, które są, to są tutaj, no już mamy dostęp po wyjęciu tego kabinowego, tego plastiku. Dwie śruby na Torxa E12. To są takie śruby. W miarę dobry dostęp jest do nich i generalnie jak znajdę tego, gdzie ja mam tego Torxa, tutaj pewnie. To jest E12, ale bez przedłużki on nie wchodzi. Generalnie można odkręcić kluczykiem 10 i mi się to udało, ale warto mieć w ogóle takie dedykowane Torxy właśnie płaskie. Chyba najlepsze będą właśnie do tej operacji, bo jak będzie jakaś zarąbana śruba, to jak macie jakąś słabą dziesiątkę albo będzie dorąbana, to może się to omknąć. No mi akurat poszło. Mogłem oczywiście tym większym przedłużkę wziąć też odkręcić, ale jakoś wygodniej było, szybciej mi tą dziesiątką. No i co? Oczywiście bezpieczeństwo, zapomniałem wspomnieć. Pierwsze co robicie, w bagażniku jest akumulator, przynajmniej w tym przypadku. Odpinacie klapę, ja sobie blokuję od razu zamek, żeby klapa się nie zatrzasnęła, czyli zamykam zamek i zdejmujemy klemę i porządnie zabezpieczamy, żeby ona nie miała możliwości się zewrzeć, bo wiadomo, to jest prąd, grozi pożarem i tak dalej, coś można spalić, elektrykę, dom, warsztat i tak dalej, więc zapomniałem o tym wspomnieć. Pierwsze co, klema. Naprawdę są takie zasady, których przy samochodach nie łamiemy i trzymamy się zawsze. Choćby się chciało, srało, nie chciało, przestrzegamy takich pewnych zasad. Szyba otwarta, żeby tam się samochód nie zatrzasnął, bo już nie jeden płakał i wybijał szyby i rwał klamki i tak dalej. Czyli szyba zawsze otwarta. Oczywiście jeżeli samochód stoi na dworzu, no to nie da rady albo trzeba zakleić. To jest taki warunek bezpieczeństwa podstawowy. No i klema przy wszelkich pracach generalnie, ale przy rozruszniku to w ogóle 1000% zaczynamy od klemy. No i co? Ten rozrusznik generalnie, bo on tam ciasno siedzi, żeby go wyjąć, musimy tył rozrusznika zacząć podnosić, bo on bardzo ciasno też tam wychodzi. Musimy tył rozrusznika jak najbardziej podnosić do góry i go wysuwać. Nie wysuwać go od razu, czyli tył idzie do góry i dopiero wysuwamy jak najbardziej do góry i do tyłu. I on nam tutaj do tyłu, a później tutaj między wężami tam do dołu przy skrzyni on tam nam wyjdzie, nie? Czyli wysuwamy go jak najwyżej do góry i do tyłu, po czym wysuwamy go na dół i on nam wyjdzie. Ja go wsunęłem z powrotem, sprawdziłem czy to wyjdzie, żeby Wam po prostu pokazać o co tu chodzi, jak tu jest ciasno. Tam troszeczkę można go śrubokrętem czy go pomerdać, bo on ma dwie śruby i na środku taką tulejkę, więc nie zdziwcie się, że jak odkręcicie te dwie śruby, on nie będzie chciał się za bardzo ruszyć, bo jest na troszkę takiej skorodowanej, ścisłej tej tulejce, więc go trzeba tam albo pomerdać, albo podważyć delikatnie śrubokrętem i wypchnąć go z tego miejsca. No i tak to mniej więcej wygląda, także generalnie powiem Wam tak, nawet jeżeli
nie chcecie rozpinać i jakoś tam dobierzecie się do tego rozrusznika w tej ciasnocie, to warto jest sobie zobaczyć od razu ten przewód, czy ten kruciec, czy on nie jest, bo to bardzo często w BM-kach strzela, ten kruciec. Także warto sobie od razu to zobaczyć właśnie, ten kruciec, czy on nie jest jakiś struchlały. Jeżeli jest struchlały, no to rozpinajcie te węże i wymieńcie sobie ten wąż, bo ten chyba najczęściej właśnie strzela w BM-kach. Nie tylko w tym 2-litrowym dieslu, ale tam, gdzie są te właśnie małe łączenia od zbiorniczków i te górne w 150-konnych, tych starszych E46, tych E39, 3-litrowych dieslach, ten wąż chyba najczęściej on się uszkadza w BM-kach, więc to warto sprawdzić, od razu sobie wymienić. Jeszcze dokładnie nie wiem, bo nie kupiłem, ale prawdopodobnie zamienniki nie są aż tak drogie. Albo jakąś używkę dobrą, no ale z używkami to wiadomo, można kupić drugi taki sami. Za pół roku będzie znowu taki tutaj wybuch. Wszystko zalane, zasmarkane, przecież to później trzeba umyć. No, ja tak nie oddaję auta, wiadomo, no trzeba to karczerkiem umyć, ten silnik trochę chemią, żeby to miało ręce i nogi i nic nie gniło, nie ślizgało się, żeby to jakoś wyglądało. No i co? I to chyba na tyle. Można jeszcze, jakby ktoś nie rozpinał na przykład tego węża, tych węży chłodniczych, można by się pokusić, odkręcić tam, bo generalnie można sobie bez kanału poradzić tu, przynajmniej ja na razie, ewentualnie mieć jakiś magnes, żeby wyciągnąć śrubki z osłon. I można się pokusić tam na dole, nie wiem czy ja tam w ogóle przyświecę wam, tam na dole jest przykręcony magnet. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, chyba nie. W każdym bądź razie tam chyba na 10. O, jest, chyba to jest, jak się nie mylę, to jest to. Albo i nie to. Kurczę, ciasno tutaj, żeby telefon włożyć, to jest w ogóle masakra. Może jakieś przybliżenie. Ciasno, czarno. O, tam chyba na końcu. Zobaczymy, czy... No, gdzieś tam. Nie łapie ostrości. No niestety, taka ciemna robota. W każdym bądź razie można się pokusić, jak ktoś ma trochę większe ręce albo nie daje rady tutaj odkręcić tych przewodów, to warto się pokusić i ten bagnet, bo on ma tu na 10 właśnie kluczyk i na dole przy misce można tu dosięgnąć od góry i odkręcić sobie po prostu ten bagnet, wyjąć po prostu cały bagnet i oczywiście na czas pracy wsadzić tam jakąś, nie wiem, zaślepkę, jakiś kawałek folii, po prostu zatkać, żeby wam brud, jakiś pył, cokolwiek nie wleciało do tej miski, no bo to już niestety jest otwarty silnik. No ja tego nie chciałem robić, akurat udało się inaczej. Tym bardziej jak wam będzie się lał płyn, żeby nie było tak, że wyjmiecie bagnet, nie zaślepicie otworu i wam do oleju naleje się płynu chłodniczego. Także no tu ważna jest sterylność. Ja akurat nie wyjmowałem tego bagnetu, ale gdybyście go wyjęli, no to zaślepić jakimś folią albo jakąś szmatką. Najlepiej chyba może szmatką, nie? Bo papier może tam wpaść, żeby nie wepchnąć do środka, do miski. Także to na tyle. Mam nadzieję, że to coś pomogło. Wyjmę ten rozrusznik, znaczy on już jest, można powiedzieć, wyjęty. Tam jeden ruch, pół minuty i jest na wierzchu, bo wyszedł mi już. Także prawdopodobnie może rozbiorę go sam i naprawię, zregeneruję. Może jak będzie czas, to po prostu wrzucę filmik, jak go rozebrałem, jak go rozebrać i co wymieniam, co zalecam wymienić, jak to zrobić, żeby na wiele lat był spokój z rozrusznikiem, tak żeby zrobić raz, a porządnie. Także zachęcam do innych moich filmów, pozdrawiam i zachęcam do lajkowania, subskrypcji, cześć.